Moi drodzy, partnerem dzisiejszego programu z Katanii jest Zen. Dzięki którego karcie oraz aplikacji możecie korzystniej wymienić złotówki na euro. A za owe euro odwiedzić Katanię, jeść tutaj, ale też na przykład udać się do opery. Oglądajcie i przyjeżdżajcie do Katanii. Oto jej wysokość Etna, widziana całkiem z bliska, a skoro mamy blisko Etnę, znaczy to, że jesteśmy na Sycylii. Owa góra, zwana przez starożytnych Greków Wielką Matką, przez Pindara, zwana filarem niebios, od zarania była zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem Sycylijczyków. Przekleństwem, bo jest to czynny wulkan i co jakiś czas pluje lawą, która wszystko wokół niszczy, ale i błogosławieństwem, ponieważ owa lawa, jak zastygnie, jest wspaniałym budulcem. Wulkaniczna gleba, która przyjmuje mnóstwo roślin, jest niezwykle żyzna. Góra wysoka, więc tarasowość upraw. To wszystko sprawiło, że Sycylia jest najbardziej zaludnioną wyspą Morza Śródziemnego. Znacznie, jeśli chodzi o gęstość ludności, przewyższa Sardynię czy też Korsykę. Oczywiście jest największą wyspą, ale mówimy teraz o zagęszczeniu ludności liczonym na kilometr kwadratowy. A najbardziej zaludnione miejsce to właśnie podnóża Etny. Jest tutaj jedno miasto, które rozciąga się od właśnie podnóży wulkanu aż do samego wybrzeża Morza Jońskiego. To miasto to wspaniała Katania. I właśnie owym miastem, jego pięknem chcielibyśmy się dzisiaj z wami dzielić. Miejscowe śniadanie. Ponieważ jesteśmy we Włoszech, zatem koniecznie musi być rano coś słodkiego. Ale ponieważ jesteśmy na Sycylii, więc to jest coś słodkiego innego. Ponieważ słodkie, więc nie są to jajka w szklance, nie jest to fasolka w sosie pomidorowym, choć ona czasami bywa słodkawa, nie są to jajka na bekonie, nie jest to twarożek ze szczypiorkiem. W całych Włoszech byłoby po prostu na śniadanie to, czyli cornetto, ale jesteśmy na Sycylii, jesteśmy w Katanii. Więc tutaj przebija się zieloność. Więc czym to jest nadziewane? Tym, co najbardziej kochają w Katanii właśnie. To jest krem pistacjowy. W innych częściach Włoch to byłaby konfitura albo na przykład krem czekoladowy. A teraz mam klasyczny miejscowy śniadaniowy zestaw, zresztą figurujący w karcie jako zestaw. Mianowicie brioche con granita. Etna i jej dobrodziejstwa to jest jeden z wyników owego dobroczynnego, symbiotycznego współżycia ludzi i góry, która przez większość roku miała na swoim szczycie czapę śniegu albo lodu. Kiedy ludzkość nie produkowała jeszcze urządzeń chłodniczych zasilanych prądem, korzystała z tego lodu i śniegu i w czasach arabskiego panowania tutaj wpadli na pomysł, by ów lód mielić albo mleć i aromatyzować go różnymi rzeczami. To jest pomysł ogólnosycylijski, ale na przykład w Palermo to by była granita cytrynowa, pomarańczowa, a tutaj, zobaczcie, zielone do zielonego, czyli mamy granitę pistacjową. One się trochę różnią od siebie w różnych miejscach konsystencją, no bo mogą być takie grudki lodowe w środku, może ich nie być. Tutaj jest to
Zmielone bardzo pięknie, to jest bardzo pistacjowe i to jest bardzo dobre. Grazie. Aha. A co tu mamy? Ulubiony deser doktora Pasquano, il dottore Pasquano, przygody komisarza Montalbano. Lekarz sądowy, patomorfolog, bardzo brzydko mówił i codziennie pożerał wiele kanoli. Tak, to jest canolo, liczba pojedyncza, liczba mnoga to canoli. No i co tu mamy? Mamy tutaj również pistację, briosza. Ta powinna być bez żadnego nadzienia. Tak, drożdżowe ciasto, do tego cappuccino. To jest bardzo energetyczne. Czy zdrowe, tego nie wiem, ale jednego jestem pewien. To jest przepyszne, moi drodzy. Tato, maślana, troszeczkę skórki cytrynowej, no i pistacje. Via Etna to jest również główna handlowa i piesza arteria miasta. No i od razu coś, co rzuciło mi się w oczy. Otóż tutejsze sklepy i w ogóle tutejsza atmosfera to nie jest coś, co znamy z Mediolanu czy z Turynu. Czyli to nie jest coś, co człowieka nawet poniekąd odstręcza swoim przepychem, bogactwem. Tutaj nie sprzedają kapeluszy Panama za 1000 euro. To jest po prostu normalne. To niczego nie udaje. To jest bez snobizmu. To nie jest bardzo bourgeois. Catania i cała Sycylia po prostu są jakie są. Albo nam się to podoba, albo nie. Mnie się podoba bardzo. Piazza Duomo, czyli plac katedralny. No, każde włoskie miasto ma swoją Piazza Duomo, bo w każdym włoskim mieście jest katedra. Ale z reguły to są nawarstwienia przeróżnych stylów architektonicznych. Tymczasem tutaj mamy czyściuteńki barok. O przyczynach owej barokowości będę jeszcze wspominał. Teraz najważniejszy symbol miasta, mianowicie fontanna ze słoniem oraz szpikulcem ze starożytnego Egiptu, przywiezionym z Asuanu. Nie wiadomo, kto go tu przywiózł i dlaczego, poza tym, że ktoś go przywieźć musiał. Ta fontanna nieczynna, tam mamy fontannę drugą. Czyściuteńki barok i fragment podziemnej rzeki, która tylko na tym malutkim odcinku została niejako wydobyta na powierzchnię tak, że ludzkie oczy dostrzec ją mogą. Fontanna bardzo ładna, ale chodzi o coś jeszcze. Otóż ta fontanna jest niejako drogowskazem, gdyż trzeba pójść za nią, by zobaczyć coś, bez czego wizyta w Catanii byłaby boleśnie niepełna. Słynny miejscowy targ rybny. Na tyle słynny, że uchodzi za najwspanialszy na całej wyspie. To jest nie tylko miejsce na zakupy dla miejscowych. To jest również miejsce, które pełni przeróżne funkcje społeczne, no bo tutaj się ludzie spotykają i niektórzy spędzają czas tylko w ten sposób, że się po prostu gapią, puszczają muzę, piją kawę, a koło południa zasiadają w knajpach. Targ trwa przez parę godzin, ale oczywiście najlepiej jest rano. Co tu mamy? W sensie, jaki akwen? No Morze Jońskie, fragment Morza Śródziemnego. No i co? Pierwszy stragan. Jakie przecudne mątwy, jakie przepiękne wongole. Byłoby dobrze zjeść spaghetti z takimi wongolami. Myślę, że powinno się udać bez trudu. Idę, a i wy pójdźcie ze mną. Co jest tutaj jednak wśród ryb najważniejsze, jeśli chodzi o miejscowy smak, miejscowe upodobania, no i o to, co pływa w tych wodach. Dwie wielkie ryby, tuńczyk i miecznik. Zupełnie inne mięso. Tuńczyk
czerwony, przypominający wołowinę w kolorze, miecznik bielutki, zatem tono i pesze spada, czyli miecznik. Tuńczyk przyrządzany na różne sposoby, carpaccio, na słodko-kwaśno, a miecznik na przykład involtini z miecznika, czyli rodzaj takich roladek, można powiedzieć zrazów. Płaty miecznika, miejscowy farsz, bułka tarta, orzeszki piniowe, rodzynki, wino, czosnek, pietruszka. I takie dwie ogromne ryby są tutaj porcjowane. Jak stałem tu 5 minut temu, to tego tuńczyka było znacznie więcej. Zobaczcie, ile klientów. To jest dzisiaj złowione. To jest miejsce, które musicie też odwiedzić, jeśli chcecie wysłać tak zwany sycylijski telegram. Dwie duże ryby, na przykład takie, no i zawijacie je, powiedzmy, w kamizelkę kuloodporną. I co to oznacza? Przekaz bardzo jasny. Luca Brasi śpi z rybkami. Malutkie stoisko, a na nim coś, co można nazwać śmiało sashimi, no bo to nie jest carpaccio, bo nie mamy plastrów cieniutkich. To są kawałeczki, najświeższe z możliwych, no bo wprost z tych stoisk. Co tu mamy? Surowego tuńczyka, surowe krewety oraz bakalara, czyli solonego wcześniej, a potem odmoczonego dorsza. No i co do tego? No do tego miejscowa cytryna, w wypadku krewetek jeszcze troszeczkę peperoncino, ostrej papryki, no i oliwa. I tyle. Sashimi albo też ceviche. Tutaj mamy ryby wędzone, mamy oliwki. Słuchajcie, tu jest naprawdę wszystko, żeby się najeść, bo to chyba też tu sprzedają na talerzykach na wynos grzyby marynowane. Tam wyżej działają restauracje. No i skorzystamy z jakiejś oferty okolicznej, ale jeszcze nie teraz. Ta słodycz śniadaniowa trzyma niezwykle długo. Tak, słodycz trzyma niezwykle długo, ale jeśli dobry los pozwoli mi jeszcze raz odwiedzić Katanię, to przyjdę na ów targ na czczo, bez śniadania. Oczywiście nieładnie byłoby nie pokazać wam granity pistacjowej i kanoli, no ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jak się przejdzie na drugą stronę, to mamy już w zasadzie wyłącznie strefę gastronomiczną. Tu mamy ryby na ruszcie. Tam dalej mamy różne talerzyki, przystaweczki, mini danka, taka łódka. Mnóstwo ludzi, którzy sobie wybierają coś, no na przykład miejscowe czerwone krewety. Gambero rosso. To jest doskonała rzecz. Zgodnie z prognozą targ pustoszeje, zapełniają się restauracyjki wokół. Wziąłem same miejscowe przekąski. No i tak, arancini albo arancinetti, czyli pomarańczki. Chodzi o bomby ryżowe, czyli mamy ryż zrobiony metodą risotta z różnymi dodatkami, który następnie jest panierowany i smażony w głębokim tłuszczu. To najczęściej są kule ryżowe z ragu mięsnym albo też z pomidorami i bakłażanem. Tymczasem tutaj mamy wersję w środku li tylko z serem, ale to wszystko pływa w sepi, pływa w inkauście z kałamarnicy. I to jest boskie, boskie. Sarde a beccafico, czyli sardynki, które się pozbawia głowy, nacina, wyjmuje ze środka kręgosłup, nadziewa bułka tarta, orzeszki piniowe, czasami rodzynki. Następnie się to panieruje i smaży na oliwie. To jest bez ości. I to jest wybitna rzecz. I tutaj w czymś
w rodzaju ciasta opanierowane, chociaż czasami jest to też tylko bułka tarta. Cudowne. Tagliata z tuńczyka. Normalnie to jest w ten sposób robiony biwsztyk, bewsztyk z poledwicy wołowej, a tutaj mamy po prostu świeżuteńkiego tuńczyka. Zresztą ten pan w środku, szef, mignął nam wcześniej na targu. Był przy tym ogromnym tuńczyku, którego rozbierali, kupił tuńczyka i właśnie w ten sposób podał. Najprostsza rzecz z możliwych, czyli mamy morską sól, oliwę, trochę pietruszki i trochę skórki cytrynowej. Karczoszek przecudny, jeszcze nie jest bardzo gorąco, więc trwa sezon na karczochy. Też nadziewany bułką tartą, oliwa, pietruszka, czosnek. O, widzicie, za chwilę się do tego dobiorę już poza kamerą, bo to wymaga trochę zachodu, ale teraz tylko dziabnę, byście wiedzieli. Super rzecz. No i bardzo nietypowy hot dog. Nietypowy, ponieważ ta kiełbaska jest zrobiona z tuńczyka. Do tego mamy leciutko zgrillowaną bułkę i taką konfiturę z cebuli. Te dania kosztują między 7 a 10 euro. To jest droższe. Ale cała reszta to są takie miejscowe tapasiki albo też pinczosy. I czy jest dobrze? Jest bosko, ale miejsca sobie trzeba zostawić nieco w brzuszku, gdyż wieczorem czeka nas masywna degustacja. Ale to wieczorem, panie Janie kochany, wieczorem. Cukiernie i kawiarnie, w przeciwieństwie do restauracji, działają tutaj bez przerwy. Nie zamykają się koło 2, 3, nie otwierają dopiero wieczorem, więc pełnią również funkcje konsumpcyjne dla rzeczy słonych. No, mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy charakterystyczne i dla tego regionu, czyli na przykład kulki ryżowe z różnym nadzieniem smażone w głębokim tłuszczu. Ale najbardziej imponująca jest lada cukiernicza. Patronką całej wyspy jest święta Agata, która zginęła męczeńsko. Na pamiątkę tego wydarzenia robi się słodycze przypominające jej piersi, które jej odcięto. Una casatina i Sant'Agata per favore. Grazie mille. Grazie. Wziąłem sobie piersiątko, no bo wersję mniejszą, zobaczcie, tam jest dużo większa. No to jest rzeczywiście anatomiczne odwzorowanie piersi owej nieszczęsnej niewiasty. No i co tutaj mamy? No przede wszystkim mamy kandyzowany owoc, wisienkę, mamy lukier, ale jak się przebijemy do wnętrza, to mamy ricottę. Ricottę, która, żeby to miało miejscową apelację, musi pochodzić z mleka owczego i mamy taki cieniutki biszkopcik, który powinien być i jest nasączony wodą różaną. Bardzo długie panowanie arabskie tutaj sprawiło, że nie tylko na Sycylii jedzą do dzisiaj kuskus, ale również lubują się w rzeczach arcysłodkich. Jak dla mnie to jest na granicy przyswajalności słodkości, ale na szczęście maleństwo. Święta Agata jest patronką wielu różnych cechów, wielu różnych chorych, no i w ogóle jest patronką całej Sycylii. Czy jak zjem to ciasteczko, zostanę uzdrowion? Nie sądzę, ale z pewnością będę zadowolony. Dlaczegoż więc to miasto jest tak jednorodne architektonicznie, a mówiąc prościej, barokowe? No bo ono całe jest barokowe, wyjąwszy te najnowsze fragmenty Katanii. No, Etna. W roku 1669 mieliśmy wielką erupcję wulkanu, trwającą niezwykle długo i wówczas to lawa spłynęła aż do morza
i zagotowała wodę w morzu kilometr od brzegu. Do kilometra od brzegu wszystko w tym morzu się ugotowało. Wtedy miasto jeszcze aż tak bardzo nie ucierpiało, ale w roku 1693 trzęsienie ziemi i kolejny wybuch. Straszliwe trzęsienie ziemi, jedno z najtragiczniejszych w całej historii Sycylii. No i miasto było zrównane z ziemią niemal. No wyglądało niemal tak jak Warszawa po II wojnie światowej. No i teraz wyobraźcie sobie, że całą Warszawę po II wojnie odbudowują w jednym stylu. No, że robią na przykład wszystko tak, jak zrobili na MDM-ie. Tutaj właśnie tak zrobili. Tylko że barok sycylijski, czyli najpełniejsza, późna wersja baroku. Jakiegoż to obywatela mieszkańcy Katanii czczą najbardziej spośród tych wszystkich, jakże licznych, którzy przyszli na świat w tym mieście na przestrzeni dziejów jegoż? Bez wątpienia na pierwszym miejscu trzeba powiedzieć Vincenzo imię i Bellini nazwisko. Vincenzo Bellini, genialny kompozytor, twórca opery Norma. Jeśli nie słyszeliście nigdy arii Casta Diva z pierwszego aktu Normy, posłuchajcie koniecznie. Jedna z najtrudniejszych sopranowych arii na świecie. Trochę się zachowuję teraz jak Bogusław Kaczyński. Nie jestem wielkim miłośnikiem opery, ale ta aria jest po prostu tak piękna, pacyfistyczna w swoim przesłaniu. Wykonywały ją prawie wszystkie największe sopranowe diwy. No w tym teatrze, a to jest Teatro Bellini, opera, śpiewała ją sama Maria Callas, bodajże w roku 1951, ale współczesne wykonanie Cecilia Bartoli śpiewa to tak wspaniale. Ciarki przechodzą po plecach. No ale nie tylko Teatro Bellini jest pamiątką po tymże kompozytorze. Mamy jego ślady w kieliszkach i na talerzach, bo mamy koktajl o nazwie Bellini, mamy w końcu pastę alla Norma, trzeba będzie ją dzisiaj jeszcze spożyć, mamy pomnik Belliniego, mamy w końcu jego grób w niebagatelnym miejscu, mianowicie w katedrze pod wezwaniem świętej Agaty. Święta Agata ma tutaj kilka świątyń, ale katedra z nich jest najważniejsza. Co prawda Bellini wyjechał z Katanii, najpierw do Neapolu, potem do Mediolanu, w końcu do Paryża. Tam zmarł, był pochowany na Père Lachaise, ale jego zwłoki sprowadzono i z pompą, i z funeralnym miejscowym przepychem złożono pod czułą opieką świętej Agaty. Koktajl alla Bellini, biust świętej Agaty, mówię teraz o sprawach spożywczych, a potem pasta alla Norma. A w międzyczasie w duszy i w głowie muzyka z Normy. To jest skończona kompozycja. Jeśli interesujecie się parkami, to waszej łaskawej uwadze polecam zwłaszcza ów ogród miejski, najstarszy w całej Katanii, założony w roku 1864, park oczywiście imienia Belliniego. Jeśli natomiast lubicie cytrusy, to pamiętajcie, że cała Sycylia to jest cytrusowy raj, a zwłaszcza podnóże Etny, czyli miejsce, w którym jesteśmy. Więc warto skorzystać z takiej oto oferty. No dobra, doskonałe pomarańcze, ale jeśli chodzi o smak, od czasu pobytu w Armenii, a to było wiele lat temu, jestem absolutnym fanem świeżo wyciskanego soku z granatów. W Armenii pamiętam nawet rosyjskie określenie metod wyżymki chałodnej, czyli wyciskanie na zimno. I tutaj mają to. No więc zaraz poproszę. Scusa, u nas premuta di melograno, per favore. Melograno, lokalny granacik. Ależ uwielbiam ten cierpki, kwaśny smak. Powiem wam, w zaufaniu największym, rzecz jasna, że sobie kupiłem w Krakowie taką ręczną wyciskarkę z wielką wajchą i co rano wyciskam sobie sok z granatów. Obłędna rzecz. I podobno
niezwykle zdrowa. No ale tutaj mam nie tylko sok, mam 2 w 1, bo piję ów sok w tym najstarszym miejskim katańskim parku. No i teraz zobaczcie, granaty stąd, flaga powiewa, włoska, palmy błyszczą w słońcu. Jest nieźle. Miasto się budzi po popołudniowej sieście, no bo nadchodzi pora kolacji, czyli najważniejszego miejscowego posiłku. No a przed kolacją, żeby pobudzić żołądek i mózg do pracy, trzeba aperitivo wypić i coś do tego przekąsić. Mam przed sobą 3 mieszanki, 3 koktajle aperitivowe. To jest najprostsza rzecz, mianowicie Campari Soda. To jest Negroni, czyli czerwony wermut, trochę ginu, no i Campari. A to jest Campari Spritz, czyli Campari z winem musującym. Do tego, no zawsze jak zamówicie aperitivo we Włoszech, coś wam podadzą. Ale czasami są to orzeszki, chipsy, oliwki. A tutaj, zobaczcie, takie oto kawałeczki chleba, takie mini tościki, grzaneczki, no i 3 sosy. Ten jest jogurtowo-miętowy, jak mniemam. To jest oliwkowa rzecz. Nie, bakłażany. A to miejscowe czerwone pesto. Żebyście nie myśleli, że to wszystko jest dla mnie. Nie. To nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie. Mnie najbardziej pobudza Campari Soda. Miasto pełne, jadą jeść, my idziemy. Mamy całkiem bliziutko, ale po tym. Niżej rozciąga się najdłuższa katańska ulica, którą już znacie, Via Etna. A my jesteśmy na ulicy powyżej, no nie tak reprezentacyjnej, nie tak ekskluzywnej. Jak szukamy miejsc do jedzenia? No kierujemy się opiniami różnego rodzaju, czytamy, ale też bazujemy na własnym doświadczeniu. Przylecieliśmy do Katanii wczoraj, no i poszliśmy na kolację. No i byliśmy właśnie w tym miejscu, które za chwilę odwiedzimy. Bo kiedy zastawiono nam stół i spróbowaliśmy tego, natychmiast zarezerwowaliśmy stolik na dzisiaj. Miejsce nazywa się U Sapuritu. Niepozorne z zewnątrz, powiedziałbym nawet, że nie awantażowne wcale, ale sami zobaczycie, co podają. Dania pierwsze, czyli makarony, risotta albo sałatki. Zacznijmy od tego, co przede mną. Tego nie jadłem akurat wczoraj. Tu byliśmy, jak wiecie. Mianowicie pakeri, czyli takie paczuszki, pakuneczki. Do tego pesce spada, czyli mięso z miecznika, kwiaty cukinii, kawałki cukinii i botarga. To wszystko jest posypane startą botargą. Do wyboru były również orzeszki, pistacje, no ale botarga to jest botarga. To jest zaskakujące, niezwykłe połączenie. Niezwykłe połączenie. Próbowałem tego wczoraj, również pakeri. Mule, no niby nic wielkiego, no mule gotowane, ale moi drodzy, to jest razem z prawdziwkami. O tej porze roku mrożonymi, no tutaj są kawałki grzybów. One pachną niezwykle i z takim połączeniem się jeszcze nie spotkałem. No to jest po prostu klasyka, mare monti, no bo rzecz leśna i rzecz morska. Sałatka z pomidorami, dobra. Makaron kolejny. Mianowicie takie kluchy, to jest jedyna pasta fresca tutaj w karcie, skręcane na drucie. No ale co to jest? To jest pasta alla norma, czyli Bellini się kłania, sos bakłażanowo-pomidorowy z bazylią. No a to jest coś, no to jest coś. Widzieliście targ dzisiaj?
No i mamy wongole, mamy sercówki, po prostu spaghetti z sercówkami. Trochę oliwy, trochę czosnku, dużo pietruszki. No i atakujemy. Koledzy, czekamy na główne dania. Moi drodzy, restauracja dla miejscowych. Co to oznacza? No, to przede wszystkim oznacza właściwe ceny. Jakby powiedział stary czereśniak, tyle się należy. No na przykład pasta fresca alla norma, 7 euro. Tak, ten makaron z bakłażanami tyle właśnie kosztuje. Spaghetti ale vongole, 13 euro. To są ceny dań pierwszych. Drugie dania 10 euro, 13 euro, 15 euro. No to już jest duża ekstrawagancja. Znowu 10 euro. Wino. Butelka białego wina 7 euro. Butelka, nie kieliszek. Czerwone, nawet nie sprawdzałem ceny, ale pewnie tyle samo, no bo to jest wino lokalne. Zobaczcie, jakie archaiczne kieliszki. I jakie to jest wino? To jest po prostu szczery, niczego nie udający sycylijski wieśniak. To jest niezwykle przyzwoite miejsce i takich trzeba szukać. Takich trzeba szukać. A drugie dania już zaraz. Nasze główne jedzeniowe propozycje, oczywiście nikt nie zabroni komuś na drugie wziąć danie pierwsze, no bo to jest już znany wam makaron z wongolami, spaghetti, no ale tu są dania zasadnicze. W ogóle w tej knajpie nie ma mięsa, tu są tylko ryby i owoce morza, więc to jest tono cipolla, czyli stek z tuńczyka duszony z ogromną ilością cebuli, która z kolei była duszona na sposób agrodolce, czyli jest tutaj słodko i kwaśno, zatem cukier oraz ocet winny. To jest to. To jest coś, co mnie podnieca, bo wczoraj tego nieco uszczknąłem. Mianowicie pesce spada, czyli miecznik, czyli swordfish, czyli sabliarka, czyli pes szpada. Po sycylijsku w sosie z pomidorami, kaparami oraz oliwkami i pietruszką. No to jest prostota czysta na talerzu. Tuńczyk zrobiony na sposób tagliaty, czyli stek z tuńczyka, czerwony w środku, tylko cak, cak, pak, sól, oliwa, sok z cytryny. Nic więcej. Nic więcej, moi drodzy, do szczęścia nie potrzeba. A to nie ma dodatków, je się zamawia osobno, ale po co nam dodatki, jak tu jest grzanka, jak jest chleb? No co, mam do tego jeść ziemniaki, mam do tego jeść ryż? Moi drodzy, doszło do tego, do czego musiało dojść tutaj na południu Włoch, czyli zbratanie z personelem. Szef, obsługa, Katania na was czeka. Jak tu przyjedziecie, będziecie potraktowani po królewsku. Wspaniałe miasto. 2 godziny z kawałkiem lotu, z 3 miejsc w Polsce. Z Katowic, z Krakowa, z Warszawy. Weekend tu albo parę dni. Cudowna rzecz. A wrażenia wzrokowe i kulinarne gwarantowane. Grazie mille, grazie szef. Grazie a lei. Grazie, 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 grazie.